Well, hello there! Z tej strony Dominik Bosacci, amerykańsko-włoski projektant modowy polsko-holenderskiego pochodzenia. Może moich kolekcji jeszcze nie znacie, ale... Oh yes, Daddy! Cześć, jeżeli ten film oglądacie, to fajnie, bo to znaczy, że jutro są wybory, o ile się wyrobiliśmy z filmem. Z tej okazji chciałbym zająć się dwoma rzeczami. Jedna to jest dalsze, ciekawe materiały, które zaczęły się pojawiać po tym, jak nagrałem mój pierwszy film. Druga rzecz to jest takie parę słów zachęty, że jeżeli nie... i tak wszyscy idziecie głosować, okej? Nie mam do czego was zachęcać, jestem z was dumny. Bo okazuje się, że mam wrażenie, że mam jedną z najbardziej zaangażowanych politycznie widowni na YouTubie. Zrobiłem sobie nawet taką malutką ankietę na moim Twitterze, tak wiem, bardzo rzetelne badania pochodzące z Instytutu Badań z Dupy, gdzie zadałem pytanie, prosząc dorosłych widzów, żeby odpowiedzieli, czy wybierają się na wybory i na jakich zasadach się na nie wybierają. Tutaj mam takie wyniki. 86% z was odpowiedziało, że wybiera się na wybory i zamierza wybrać kandydata zgodnie ze swoim własnym sumieniem. Tylko 2% z was chce zagłosować tak jak bliscy, tak jak rodzina, chłopak, dziewczyna, normalna... 4% osób odpowiedziało mi, że nie interesuje się wyborami. To jest szokujące, to jest bardzo mało. A 8% osób nie ma na kogo głosować. Więc nawet zaryzykuję stwierdzenie, że o ile normalnie jak ktoś mówi, że no nie mam na kogo zagłosować, to po prostu nie zainteresował się całą sytuacją i nie przejrzał listy kandydatów, żeby sobie znaleźć najbardziej odpowiednią osobę. Ale jeżeli to jest 8%, to naprawdę zaczynam się zastanawiać, czy to nie są osoby, które autentycznie dobrze kojarzą każdego z kandydatów i po prostu są mega rozkminione. Także wow! Gratulacje. To jest fajne i naprawdę podoba mi się, że na kanale, gdzie jest dużo osób młodych, od wieku nastoletniego po powiedzmy 30, tak mniej więcej tak wyglądają widełki tej demografii, tak dużo osób interesuje się tym, żeby brać czynny udział w demokracji, no bo na tym polega demokracja i wy o tym wiecie, więc super. Fajne jest to, że młode osoby chodzą i fajnie, jeżeli zachęcacie inne młode osoby, żeby chodziły na wybory, bo w ten sposób osoby, które biorą udział w takich wyborach, wiedzą, że może warto pomyśleć o postulatach, które spodobają się, które zainteresują ludzi młodych, a nie uderzą tylko w taki najtwardszy beton. I w tym momencie będzie się pojawiało na pewno dużo nowych twarzy, które po prostu widzą potencjał w młodych ludziach, którzy się żywo interesują wyborami. Jeżeli naprawdę 80-90% młodych będzie chodziło na wybory, to będzie na tyle duża liczba, że nawet takie najbardziej zabetonowane partie w stylu PiS czy KOPO będą musiały nawet w pierwszej kolejności patrzeć po prostu na to, co może potencjalnie zainteresować młodego wyborcę, a nie celować w ludzi, którzy tak naprawdę głosują, bo kiedyś to było, a oni wiedzą najlepiej. Z całym szacunkiem dla osób starszych, głupi żart. Fajne jest też to, że w momencie, kiedy młodzi ludzie chodzą na wybory, to jest to duża szansa dla kandydatów kompletnie spoza mainstreamu, którzy chcą wnieść coś kompletnie nowego, którzy chcą zaryzykować, którzy chcą troszkę się wyłamać z tych schematów. To jest super. Także mój postulat w tym krótkim segmencie materiału: głosujcie dokładnie na kogo chcecie i proszę nie słuchajcie się żadnej bliskiej osoby. Jak babcia, mama, dziadek, ktoś tam powie wam, że macie głosować na osobę A, to pamiętajcie, że w tym małym pomieszczonku, gdzie sobie zaznaczycie, którą osobę chcecie wybrać, możecie tak naprawdę zaznaczyć coś innego niż ktoś wam powiedział. Więc nie musicie się nawet przyznawać, jeżeli jesteście w środowisku na przykład mega konserwatywnym, a chcecie zagłosować mega na lewo albo w drugą stronę, jesteście w mega lewackim towarzystwie, a chcecie zagłosować na osobę konserwatywną. Głosujcie ze swoim sumieniem. Nie macie obowiązku przyznawać się przed kimkolwiek. Jak dla mnie możecie nawet komuś skłamać, żebyście po prostu zagłosowali na to, w co wierzycie, bo to jest chyba w tym momencie, nie wiem, czy mniejsze zło to jest dobre słowo, no ale wiecie, o co mi chodzi. Żeby było zabawniej, po drodze do dzisiejszego dnia, po drodze do dnia poprzedzającego wybory, działo się bardzo, bardzo dużo. Chyba pierwszą taką rzeczą, która zszokowała internet, jest nagranie, na którym pewien młody człowiek, to znaczy, przeczytam tutaj imię i nazwisko, Luke Marcinkowski, podchodzi do kandydata na prezydenta Trzaskowskiego i takim łamanym angielskim zaczyna rzucać mu uwagi, że nie nadaje się na prezydenta. I'm afraid you have more qualifications not to be a president because as a president of Warsaw. Skończyło się to tak, że pan prezydent Trzaskowski odpowiedział mu bardzo płynnym angielskim, punktując to, że druga osoba, która podała się za Amerykanina, no nie do końca mówi w języku angielskim. Well, it's very problematic because you do not sound American at all, man. You've got completely like a Polish accent that I've heard so many times. Mr. It's gotta be fake, man. As a president of Warsaw, Zaczynamy, panie prezydencie. You gotta study your English much better, man. I sure will, and you have to study to be a president more. My mother Poland. I am patriota. Tutaj nawet poleci cytat. You have to study
to be a president more. Ja się nie chcę śmiać z tego, że ktoś źle mówi po angielsku, bo ważne jest to, żebyśmy mówili w obcych językach po pierwsze, ale w momencie, kiedy ktoś wyskakuje w takie miejsce, jak się okazuje osoba płynnie mówiąca po polsku. Cześć, witam. Poniedziałek, 22 czerwca. Dzisiaj rano loguję się na Twitter, a tam morze hejtu wylane pod moim adresem. Po czym podaje się za osobę z Take me home, country roads, West Virginia, coś tam coś. Pomyliłem tekst. United States, Virginia. Jakby ta osoba sama tutaj podstawiła sobie grabie, po czym bardzo uważnie się im przyjrzała i następnego dnia pojawiło się nagranie, gdzie pan, który to zrobił, jest wielce oburzony i po polsku, warto zaznaczyć, wyżala się na Twitter, tutaj do tego przejdziemy, że to jest w ogóle okropne, że to jest straszny rasizm, że jak mogli go tak potraktować, że on chciał tylko zapytać o zdolności językowe pana Trzaskowskiego. Byłem wczoraj na spotkaniu z kandydatem na prezydenta, panem Trzaskowskim. Zadałem mu pytanie bardzo kulturalnie w języku angielskim na temat jego podejścia do języków obcych. Na to pytanie nie dostałem merytorycznej odpowiedzi, a jedynie hejt pod moim adresem. Zostałem zaatakowany za mój akcent, zaatakowany ustnie za mój akcent, za to jak mówię, jakim językiem mówię, skąd jestem i tak dalej. Każdy atak na kogokolwiek, kto mówi z innym akcentem, w innym języku, kto wygląda inaczej niż my, to po prostu rasizm. Przywołajmy same nagranie, co tam tak naprawdę padało. You say English language is very important to be a president. I say, just like Prime Minister says, that the most important is the language of interest. That's for sure. That's for sure. No nie wiem, czy może ja coś źle usłyszałem, ale tam chyba nie było pytania o języki, tylko yikes. Impressive. Yikes. Bardzo mi się podoba w ogóle, jak w tej obronie Częstochowy, która później pada z ust tego pana, mówi on, jak to było? Zobaczyłem na Twitter. Po pierwsze, nie jestem zawodowym politykiem, nie mam treningu przed kamerami i przed rozmowami z osobami publicznymi, więc każdy z nas ma prawo się zająkać, ma prawo w każdym języku, nieważne czy to się mówi po polsku, po angielsku, po chińsku, w każdym języku każdy z nas ma prawo popełnić jakieś potyczki. Jest to sytuacja zdecydowanie stresująca. Druga rzecz, jestem krytykowany skąd jestem. Czy jestem stąd, czy jestem stamtąd, nie ma znaczenia jaki się paszport posiada. Twitter. Mam wrażenie, żeby to było bardziej wiarygodne, że ten pan rzeczywiście dlatego mówi po angielsku, że ledwo mówi po polsku i dlatego poszedł po angielsku, żeby wcale nie ośmieszyć kandydata, który miał się zamotać. Na pewno z całą pewnością to nie coś takiego, ale tak sobie przypomniałem, że w gruncie rzeczy to jak osoby z Ameryki wymawiają słowo Twitter. Twitter. To nie jest moja opinia, ja bardzo nie lubię być na przykład pozywany, ale spotkałem się w internecie z takimi głosami, że ta osoba mogła być na przykład, nie wiem, podstawiona. Takie głosy mogły się pojawić na przykład z tego powodu, że konto pana Luka na Twitterze powstało dopiero w maju tego roku, a lokalizację ma w Białymstoku, ale ja tam nie wiem, tak tylko słyszałem, nie wiem. W związku z tym, jeżeli naprawdę ktoś by taką osobę w ten sposób podstawił, żeby nieudolnie spróbować ośmieszyć drugiego kandydata, to mam wrażenie, że swoją wiedzę o obcokrajowcach ta osoba czerpała z piosenki i teledysku Makumba zespołu Big Cyc. Rodzice z Afryka przysyłać prezenty. Chwilę później zaczęła się kolejna akcyjka. Pamiętacie taką panią Barbarę Pielę? Być może nie kojarzycie imienia i nazwiska, ja też nie kojarzyłem. To jest ta pani od niesławnej animacji o Jurku Owsiaku, która została wyemitowana na TVP i była z tego gigantyczna afera. Chodzi o tą animację. Cześć, siema. Cześć, siema. Cześć, siema. Co się z moimi pieniędzmi dzieje? Siema, 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 siema. Tak w ramach tego szału wyborczego pani pokusiła się o stworzenie kolejnej animacji pod tytułem Seksualizator Trzaskowskiego. Animacja jest dość obrazowa i generalnie chodzi o to, że pan prezydent Trzaskowski używa seksualizatora na Pawle Rabieju i potem ten seksualizator, który jest taką maszyną z różnymi fikuśnymi, bardzo graficznymi rzeczami, podjeżdża pod szkołę i ma seksualizować szkołę, ale wchodzi Donald Tusk,
Tusk i mówi do Rafała Trzaskowskiego, że to zrobimy po wyborach. Pozwolę sobie odczytać komentarz wcale nie podstawionego od Cyngla, tylko kompletnie niezależnej, niezwiązanej z tym materiałem w żaden sposób osoby, który mi się bardzo spodobał i dlatego chcę go odczytać na tym materiale. Kryspin Sobczak pisze: a to dziwne, że jako zwolennik edukacji seksualnej nawet nie słyszałem o połowie zaprezentowanych zabiegów. I wie pani co? Ten film zobaczyły dzieci. Patrząc z konserwatywnej perspektywy, pokazała im pani jeszcze większe zło niż lewacy chcą. Także pozwolicie, że ja też pójdę za ciosem i w tym momencie nie pokażę wam tej animacji, dlatego że zdaję sobie sprawę dla odmiany, że być może na moim kanale może się znaleźć bardzo młoda osoba, która zobaczy taki film. Trochę bym nie chciał, żeby coś takiego było w ogóle kojarzone z tym kanałem. Także zostawiam taką ekstremalną, domową formę edukacji seksualnej, nieco bardziej hardkorowym w swoich poglądach osobom, które jak widać mogłem ją uprawiać na Twitterze. Pozwolicie, że zostawię to bez dalszego komentarza. Jestem ciekawy, czy od momentu nagrania tego filmu animacja była już wyświetlona na TVP, ale jeżeli to o Jurku Owsiaku zostało wyemitowane, to wszystko się może zdarzyć. Przejdźmy do trzeciego incydentu, który wstrząsnął światem, to znaczy, kojarzycie takiego projektanta modowego Christian Paul? Ja też nie. Ale według portalu Noise kojarzą go równo 63 osoby, które followują go na Instagramie. Ej, ja kojarzę na przykład takiego pana jak Giorgio Urbani. TVP znowu wyemitowało jakże cudowny spot o pierwszej damie, gdzie mocnym akcentem tego spotu było to, jak pierwsza dama wspaniale wygląda, więc jako osoby, które miały potwierdzić to, że wspaniale wygląda, wybrano, no kogo mogli wybrać? Panią projektantkę odpowiedzialną za to, co pierwsza dama zakłada na siebie, czyli w sumie sama siebie pochwaliła. Nasza polska pierwsza dama zawsze wygląda elegancko i stosownie do każdej okazji. Bardzo mi się podoba jej styl, bardzo mi się podoba, jak dobiera dodatki, jak się prezentuje. I generalnie mogę powiedzieć same dobre rzeczy o stylu pierwszej damy. I legendarny już projektant mody Christian Paul! But it still represents their personalities. Tak ocenia ją amerykański projektant Christian Paul. In comparison to the W porównaniu z Melanią Trump, obie pierwsze damy wyróżniają się na arenie międzynarodowej charakterem i oryginalnym stylem. political setting, Żeby było zabawniej, żeby ratować całą sytuację, na YouTubie szybko pojawiły się na kanale Christian Paul, mającym 23 subskrypcje, 3 filmy. I na tych 3 filmach, które zostały zaploadowane tam w ciągu 1,5–2 godzin, pojawiły się zapowiedzi nowych kolekcji, tak żeby chyba przekonać niedowiarków, że pan Christian Paul jest naprawdę wielkim projektantem. Szczerze mówiąc, jak oglądałem te rzeczy, to może nie jestem największym ekspertem, najmniejszym też raczej nie jestem, bo mam 1,89 m. Ale z modą to ma tyle wspólnego, co oglądanie Kruszwila w 2020 roku. No i oczywiście komentarze pod tym są wyłączone, więc no nasza partia w tym momencie... Cóż, uczymy się internetu, tak? No nie, jakby ludzie mają prawo dopiero teraz wchodzić w epokę cyfrową. Jak wyłączymy komentarze, to wtedy nie ma krytyki, tak to działa. Ludzie też bardzo szybko wyłapali, że materiały, które powstały chyba bardzo na szybko, zostały nakręcone w Polsce, co jest całkiem oczywiście typowe dla amerykańskiego projektanta. Także no co? Orwell załamany. Powtarzam, Orwell Kochani, to już nie jest śmieszne. Korea Wschodnioeuropejska musi przestać. Jakby przestańmy się oszukiwać. W szkole jakieś fake newsy wam sprzedali. Być może słyszeliście, że jest Korea Północna i Południowa. Bzdura. Jest Korea Północna, Południowa i okazuje się, że jest również Korea Wschodnioeuropejska. Jak widać, jest to państwo bardzo bliskie Polsce. Można powiedzieć, że najbliżsi sąsiedzi, najwięksi sojusznicy. No i w tej Korei Wschodnioeuropejskiej, no to takie dziwne metody zaczynają być stosowane. To już jest na tym etapie, że jeszcze teoretycznie jak wybiorą głowę państwa, to nie musicie bić brawa, ale wypadałoby, no nie? To są takie oczywiście żarty z mojej strony. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Naprawdę trzeba być barbarzyńcą, żeby pozwać tak słodkiego króliczka. Naprawdę, czy ja wyglądam jak osoba, która nadaje się do bycia pozwaną? Patrzcie, jaki jestem zabawny. Jestem w tym momencie komikiem przede wszystkim. Wcale nie mówię niczego kontrowersyjnego. Nie chcę skończyć w sądzie. I tak tego za dużo mam. To był wasz największy projektant mody. Cześć!